Jest początek XVI wieku na Kresach Rzeczypospolitej. Życie tutaj to ciągła loteria. Kładąc się spać, nie wiesz, czy obudzisz się we własnym łóżku, czy ze sznurem na szyi, pędzony boso przez tysiące kilometrów na krymskie targowiska niewolników. Słowa takie jak Czambu, Jasyr, Orda dziś brzmią egzotycznie. Wtedy były synonimem wyroku. Tatarzy, jeźdźcy apokalipsy, nie przychodzili zdobywać miast, nie chcieli waszej ziemi, chcieli was. Wasze żony, dzieci, dobytek byli jak żywioł, szybcy, nieuchwytni, brutalni. Ale historia, którą wam dziś opowiem, to nie kolejna opowieść o męczeństwie. To historia o dniu, w którym drapieżnik stał się zwierzyną łowną. O dniu, w którym polska i litewska jazda wjechała w bagno, by dokonać niemożliwego. Przeniesiemy się do 5 sierpnia 1506 roku pod Glecko. Zanim jednak staniemy na polu bitwy, musimy zrozumieć, dlaczego do niej doszło. Bo bitwa pod Gleckiem nie była przypadkowym rajdem. To był element wielkiej międzynarodowej gry o dominację w Europie Wschodniej. Wiosną 1506 roku Rzeczpospolita Obojga Narodów, choć formalnie jeszcze w Unii Personalnej, była kolosem na glinianych nogach. Od wschodu napierała Moskwa rządzona przez Iwana III, od południa Hanat Krymski. Co gorsza, ci dwaj sąsiedzi świetnie się dogadywali. Moskwa słała na Krym złoto i futra, szepcząc Hanowi do ucha: uderz na Litwę, zrabuj co się da. My zajmiemy się ich armią na północy. Wybierzcie południe. Han Mengli I Gerej, stary lis polityki, wyczuł krew. Wiedział, że w Wilnie i Krakowie panuje bezkrólewie decyzyjne. Król Polski i wielki książę litewski Aleksander Jagiellończyk był wrakiem człowieka. Po wylewie sparaliżowany lewą ręką nie mógł nawet ruszyć, a prawą ledwo podpisywał dokumenty. Dla Tatarów był to sygnał: droga wolna. W maju 1506 roku granicę przekroczyła potężna armia. Nie kilkuset jeźdźców, ale, jak szacują historycy, nawet 20 000 wojowników, choć liczby te bywają sporne. Dowodzili nimi synowie Hana, Fethi i Burnasz. Młodzi, głodni sławy sułtani, którzy chcą udowodnić ojcu swoją wartość. Kroniki opisują ten najazd jako szarańczę. Tatarzy nie idą ławą, działają systemem kosza. Co to znaczy? Główne siły zakładają warowny obóz w bezpiecznym miejscu. To jest kosz. Serce operacji. Stamtąd jak macki ośmiornicy rozsyłane są mniejsze oddziały, czambuły. Rozjeżdżają się na 100 km w każdą stronę. Palą, grabią, łapią ludzi i wracają do bazy z łupem. Pod koniec lipca ta baza staje pod Gleckiem. To idealne miejsce obrony. Mokradła, rzeka Łania, trudny teren. Tatarzy czują się bezkarni. W tym samym czasie w Lidzie, oddalonej o kilka dni drogi, rozgrywa się dramat polityczny i ludzki. Król Aleksander leży w łożu. Wie, że umiera, ale jego umysł wciąż pracuje. Docierają do niego wieści o dymach na horyzoncie. Szlachta jest przerażona. Panuje chaos. Kto ma dowodzić? Kto powstrzyma nawałnicę, gdy król nie może wsiąść na konia? Wtedy na scenę wkracza on, Michał Gliński. Postać fascynująca i tragiczna. Magnat, kniaź, marszałek nadworny. Co ciekawe, z pochodzenia Rusin. Z korzeniami tatarskimi ród Glińskich wywodził się od Mamaja, władcy Złotej Ordy. Gliński to nie dziki stepowy wataszka. To człowiek renesansu, wykształcony na zachodzie Europy. Był w Hiszpanii, we Włoszech, służył na dworze cesarza Maksymiliana I Habsburga. Przeszedł na katolicyzm.
Znał zachodnią sztukę wojenną, ale miał w żyłach wschodnią krew. Rozumiał Tatarów jak nikt inny. To on przekonuje króla i radę. Królu, panowie hetmani, musimy uderzyć na ich główny obóz, odciąć głowę, a macki same uschną. Wspiera go hetman Stanisław Kiszka. Zbierają pospolite ruszenie litewskie, zaciągi polskie, a Gliński ma asa w rękawie. Sprowadza radców. Kim byli radcy? To lekka jazda serbska i węgierska. Najemnicy, ludzie, którzy całe życie walczyli z Turkami na Bałkanach. Nie byli to ciężko zbrojni kopijnicy, którzy utknęliby w błocie. Radcy byli szybcy, zwrotni, walczyli włócznią i tarczą. Potrafili manewrować tak samo sprawnie jak Tatarzy, ale byli lepiej uzbrojeni i zdyscyplinowani. To były jednostki specjalne tamtych czasów. Jest tylko jeden problem. Hetman Kiszka w trakcie marszu dostał tak silnej gorączki i boleści, że w dniu bitwy leżał w wozie taborowym. Cała odpowiedzialność spadła na Glińskiego. Ma około 7000 ludzi, przeciwnik ma ich znacznie więcej. Mamy sierpień, jest duszno, parno, ziemia paruje po deszczach, wojska polsko-litewskie podchodzą pod Kleck. Żołnierze są zmęczeni, zbroje parzą w słońcu. W nocy z 4 na 5 sierpnia udaje się rozbić powracający tatarski podjazd. Jeńcy śpiewają. Gliński dowiaduje się dokładnie, gdzie jest brud, gdzie są mosty, jak ustawiony jest tatarski kosz. Rankiem 5 sierpnia stają nad rzeką Łanią. Widok jest przygnębiający. Tatarzy zniszczyli mosty. Rzeka rozlała się szeroko, tworząc trzęsawisko. Po drugiej stronie widać tysiące tatarskich wojowników, pewnych siebie, drwiących z Litwinów, którzy boją się zmoczyć buty. Ale Gliński nie zamierza czekać. Każe wytoczyć 2 armaty. To rzadkość w walkach z Tatarami. Zazwyczaj nikt nie zdążyłby ich ustawić, ale Tatarzy stoją w miejscu, bronią obozu. Zaczyna się kanonada. Kule armatnie i pociski z różnic sieją popłoch wśród tatarskich koni. To psychologia. Huk prochu miał załamać morale stepowych wojowników, nieprzyzwyczajonych do ognia artyleryjskiego w otwartym polu. Pod osłoną dymu i ostrzału Gliński rzuca inżynierów i piechotę do naprawy gropli i mostu. Jest godzina 15, gropla gotowa. Gliński dzieli armię na 2 skrzydła. Jako pierwsza rusza prawa flanka. Ciężka jazda wbija się w szeregi tatarskie, ale coś idzie nie tak. Grząski gród spowalnia impet szarży. Konie zapadają się w błocie. Tatarzy, widząc to, kontratakują. Zasypują rycerzy gradem strzał. Polacy i Litwini zaczynają się cofać. Szyk się łamie. Grozi im zepchnięciem do rzeki, co oznaczałoby masakrę. To jest ten moment kryzysu, w którym ważą się losy kampanii. Jeśli teraz prawe skrzydło pęknie, armia zostanie wycięta w pień. Michał Gliński obserwuje to z lewej strony. Czeka na ten moment. Tatarzy, zajęci walką z prawym skrzydłem, odsłaniają swoje flanki. Gliński podnosi buławę. Lewe skrzydło rusza. Gliński prowadzi je osobiście. Przecinają rzekę w innym miejscu i wpadają z impetem w bok tatarskiej formacji. To jest jak cios młotem w szklaną szybę. Tatarskie linie zostają rozerwane na dwoje. Ci, którzy przed chwilą wygrywali, teraz są okrążeni. Radcowie tną bez litości. Ciężka jazda litewska miażdży lekkie skórzane pancerze Tatarów. Sytuacja zmienia się w mgnieniu oka. Tatarska pewność siebie pryska. Zaczyna się panika. Sułtani, Fethi i Burnasz rzucają się do ucieczki, ale za plecami mają rzekę bagna. To, co nastąpiło później, nie było już bitwą. To była egzekucja. Uciekający Tatarzy wpadali w mokradła, konie grzęzły po brzuch, ludzie topili się w mule, tratowali nawzajem. Do walki włączyli się też okoliczni chłopi. Widząc klęskę swoich oprawców, uzbrojeni w widły i siekiery, wyłapywali tych, którzy wydostali się z bagna. Zemsta była straszna. A w tatarskim obozie działy się cuda. Zwycięzcy zastali tam tłum ludzi. Kroniki mówią o 40 000 uwolnionego Jasyru. Nawet jeśli kronikarze przesadzili i było ich o połowę mniej, to wciąż miasto ludzi.
Matki odnajdują dzieci, mężowie żony, płacz miesza się z okrzykami radości. Zdobyto 30 000 koni, góry złota, srebra, futer. Tatarzy stracili wszystko, co zarabowali przez całe lato. Gliński pokazał też, że jest wybitnym strategiem po bitwie. Nie świętował od razu. Został pod Kleckiem przez 3 dni. Dlaczego? Po okolicy wciąż krążyły mniejsze czambuły, wracające z łupami. Nie wiedziały o klęsce, wpadały prosto w ręce Polaków i Litwinów, jak muchy w pajęczynę. Bitwa pod Kleckiem była punktem zwrotnym. Han Mengli-Gerej, widząc, że jego armia została unicestwiona, zmienił front. Podpisał pokój i sojusz z Litwą przeciwko Moskwie. Kresy odetchnęły. Ale ta historia ma też swój cichy, osobisty finał. Goniec z wieścią o zwycięstwie pędził na złamanie karku do Wilna. Wpadł do komnaty królewskiej, gdzie Aleksander Jagiellończyk wydawał ostatnie tchnienia. Król był już niemowy, ale gdy usłyszał, że Tatarzy rozbici, że Gliński zwyciężył, że państwo jest bezpieczne, podobno uśmiechnął się lekko i złożył ręce w geście podziękowania. Zmarł kilka dni później, 19 sierpnia. Odszedł jako zwycięzca. A Gliński, bohater spod Klecka? Cóż, historia bywa przewrotna. Jego ambicje i konflikty z nowym królem Zygmuntem Starym sprawiły, że zaledwie 2 lata później ten sam Gliński zdradził. Wywołał rebelię i przeszedł na stronę Moskwy. Bohater stał się wygnańcem. Ale to już temat na zupełnie inną opowieść. Dziś pamiętajmy o dniu, w którym dymy nad Kleckiem nie oznaczały pożogi, lecz wolność dla tysięcy ludzi. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.